Witam, to jest ustawienie do emisji takiej solo gry karcianej, przygodowej. Mamy naszą całą zonę, znacznik, gdzie zaczynamy, czyli w kordonie, strefa startowa. Mamy naszego stalkera. Jest to podstawowy, zwykły stalker, samotnik. Sprzęt, który określa nasz ekwipunek i uzbrojenie dodatkowe. Początkowo zaczynamy z pistoletem. Oraz nasz poziom radiacji i poziom życia. Są naprzemiennie. To jest nasza mapa. Jedna karta kordonu w tym wypadku określa nam te 9 kart. Tak? Jeżeli przeniesiemy się do następnej strefy Jantar, tasujemy i rozkładamy na nowo. Plus dodatkowo pod ręką 3 talie, czyli to, co znajdujemy, zagrożenie i eksploracja. Więc żeby nie przedłużać, na naszym PDA oznaczamy sobie jeden z 3 jakby trybów poruszania się naszego stalkera, czy to jest skradanie, pułapki, czy zasięgowo. Zaczniemy, że będziemy się sobie skradać. Na czym to jeszcze polega? Tak jak w kamień, nożyce, papier. Jeżeli przeciwnicy będą lepsi, czyli będą z tyłu, oni będą mieli plus 2, tak? Czyli my mamy minus 2. Jeżeli my jesteśmy lepsi, my będziemy mieli plus 2, tak? Jeżeli jest to samo, to się niweluje. Więc nasze określenie się no, potrafi dużo zmienić. Dodatkowo możemy to zmieniać za każdym razem, kiedy dochodzimy do końca rundy, czyli obozowania. Są pewne zmiany też jeszcze w zasadach. Kolejna ważna rzecz, kostka K10 nie jest standardowo. Kostka jest od 1, znaczy od 0 do 9, czyli 9 jest maksymalnie, 0 jest porażką totalną, niezależnie od elementów. Dodatkowo, jeżeli wyrzucimy 0 gdzieś podczas jakichś naszych testów, musimy wybrać zmianę pogody. Tak? Na przykładzie pogoda jest zawsze w prawym górnym rogu, określa to, jaka pogoda będzie, i pogoda odpowiada w całej tej jednej strefie. Jeżeli wyjdziemy poza strefę, na przykład do Jantar, pogoda automatycznie nam zniknie, ale nie wszystkie pogody. Niektóre pogody działają tylko przez chwilę. Te, które zadają obrażenia, albo na przykład tu w tym przypadku jest pogoda, następna znowu będzie pogoda, tak? Czyli w następnej turze musimy wylosować inną pogodę. Wszystkie karty mają kilka możliwości. Przy zagrożeniach mamy symbol anomalii, symbol mutanta, który jest określany, i symbol stalkera któregoś. Nie zawsze stalker musi być naszym wrogiem, bandytą czy wojskowym. Może być na przykład, jak w tym wypadku, stalkerem z powinności, który nas nie zaatakuje, tak? I mamy znaczek, możemy z nim sobie przykampować, czyli skończyć turę, się podleczyć. Walka, pierwszy parametr 6 określa, ile musimy rzucić na K10, 6 i więcej. W nawiasie -3, czyli -3. Czerwony plusik określa życie, czyli -3 życia, dodatkowo -2, znaczy dodatkowe 2 radiacje. Tak, wszystko mam ładnie napisane. To sobie rzucimy. Jak wygląda tura? Przy początkowej pogoda jest zwykła, więc tutaj nie jest to jakieś tam ważne. Poruszamy się, tak? Jeżeli jesteśmy w strefie startowej, będziemy musieli dojść albo do tej krawędzi, albo do tej krawędzi, żeby przenieść się na którejś z tych dwóch stref. Przy poruszaniu się wybieramy sobie, wiadomo, drogę, czyli określamy, że idziemy sobie w tą stronę. I mamy 2 ikony, tak, przy przechodzeniu.
Wybieramy jedną z nich, którą musimy rozpatrzyć podczas wędrówki, co się stało. Możemy wybrać wtedy, znaczy może się zmienić pogoda, lub możemy spotkać jakiegoś stalkera. No, zaryzykujmy, zobaczmy co za stalker, czyli losuję sobie kartę stalker. Tak, spotkaliśmy naukowca. Wiadomo, on nam nic nie robi, ale naukowiec zleca nam jakby zadanie, czyli mogę zaznaczyć sobie, że mamy już informację, że w Prypeci, czyli gdzieś tutaj, jest nasze miejsce, które musimy znaleźć. Dopiero wchodząc na Prypeć wylosujemy w instrukcji jest określone, wrzucamy K10 i wtedy wychodzi nam, w którym miejscu na mapie w Prypeci pojawi się ten znacznik, jak gdzieś, gdzie by musieli dojść, wykonać wszystkie 3 zadania oprócz pogody, czyli raz, dwa, 3. Jeżeli wykonamy 3 zadania, przeszliśmy, znaczy wygraliśmy naszą grę. Więc taki jest cel. Dobrze, czyli po drodze spotkaliśmy naszego naukowca. Odkrywamy sobie nową kartę. I co możemy dalej zrobić? Po wejściu w nową strefę, tak, czyli to co w tym momencie się działo, to było podczas wędrówki, doszliśmy na nową strefę. Możemy ją eksplorować z kwestii dodatkowych rzeczy, czyli wylosować kartę eksploracji, lub możemy wyruszyć dalej. Tak? Jeżeli będziemy ruszali dalej, nie mamy możliwości obozowania, tak? Bo idziemy dalej start. Cofamy się do początku, wędrujemy dalej. Jeżeli nam na tym zależy. Jeżeli chcielibyśmy obozować, musimy najpierw wykonać jeden test. Więc poeksplorujmy. Bierzemy kartę eksploracji i teraz w zależności od tego, jaki mieliśmy ustawiony sposób poruszania się, tak, to nam określa. Mieliśmy to. Więc w tym momencie natrafiliśmy na mutanta. W tym momencie jeszcze nie wiemy, co to za mutant, ale już liczba, która tutaj określa, że możemy spróbować go ominąć, zanim w ogóle dojdzie do spotkania, tak, jeżeli nie chcemy. Więc tutaj mogę sobie wykonać pierwszy test, ale dobrze, nie chcemy spotkać tego mutanta, nie ma problemu, więc bierzemy sobie kartę zagrożenia i patrzymy, co my tu mamy. Patrzymy na mutanta, tak, to jest jakaś hydra, 6 i więcej, żeby ją pokonać. I teraz tak, hydra ma znacznik noża, tak, więc jesteśmy na przewadze, tak, czyli nasza pułapka jest, ma +2, strzałka pokazuje w stosunku do noża, czyli świetnie, 4 i więcej uda nam się go ubić. Możemy użyć uzbrojenia, tak? Jeżeli mamy uzbrojenie 2 na 2, to mogę zmniejszyć o 1 i dodać jeszcze 2. Tak? W tym momencie będę miał 2 i więcej, że ją pokonam. Tak? Zależy mi, dajmy na to, obniżam. No i pokonałem. W momencie, kiedy ją pokonałem, losuję sobie, co ona miała. Tak? Patrzę na kartę lutu. Określa ona, jeżeli byłaby tutaj gdzieś skrzynka, no to patrzę sobie na skrzynkę. Jeżeli pokonałem mutanta, szukam, czy jest mutant. Jest mutant. Mutant daje mi +1 do życia. Jako że mam pełne życie, dostanę +1 do ekwipunku. Tak, jestem na full, więc zostawiam sobie te mięsko po nim, czy tam co zostało na później. Jeżeli byłaby tu jakaś gdzieś skrytka, którą eksploruję, no to patrzę na skrytkę. Każda karta określa, co tam było. Tak? Czyli to mamy odłożone. Pierwsze było, jakby to powiedzieć, z zaskoczenia. Drugie jest już
w kwestii mojego wyboru, tak? Czyli mogę określić, że ok, coś chcę jeszcze wykonać. W tej kwestii mogę spróbować zrobić tą anomalię. To jest znacznik bunkra, tak? Na bunkrze mi zależy, gdyby gdzieś wybuchła emisja, to mam się gdzie schować. Ok, więc anomalia to jest, czy w tym momencie nie muszę rzucać tego 5, tak? Bo chcę ją, więc losuję kartę. Gdybym nie chciał, wpadłbym na tę anomalię i chciał ją uniknąć, no to 5 i więcej, wtedy nie musiałbym losować anomalii. Ale no chcę, tak, sprawdzić. Mamy anomalię. Anomalia, jakieś wąsy wiszące pod sufitem, więc mamy 4, tak? 4 więcej. Jeżeli teraz sobie obniżę, to dodaję 3, bo tyle miałem w sprzęcie. Jeżeli chodzi o górne testy, które musiałem wykonać, no to mogę używać sprzętu górnego. Jeżeli chodzi o dolne walkę, no to używam uzbrojenia. Ok, próbujemy. Dodaję 3, czyli 1 więcej, bez problemu. No i patrzymy, czy był artefakt. No niestety nie było artefaktu, tak? Nie mam nigdzie żadnego ale oczyściłem sobie i mogę położyć sobie znacznik bunkra w tym miejscu. Jeżeli to gdziekolwiek będzie i dobiegnę w ciągu jednej tury, naszej całej, do schronienia, to uniknę konsekwencji anomalii. Czyli mamy wyeksplorowane do końca. Na karcie eksploracji jest jeszcze taki znacznik kompasu, który określa, w które strony można bezpiecznie przejść bez wybierania zdarzenia. Czyli mógłbym się cofnąć z powrotem do tej strefy. No, nie wychodzę z kordonu, więc zostaje mi tylko to. No, ewentualnie będę musiał iść w innym kierunku, więc pójdę sobie jeszcze, zrobię jedną rundę. Udam się do góry. Tak? Czyli najpierw sobie zaznaczam, wybieram, z którym chcę spotkać stalkera. Kolejna karta. Tym razem z powinności, dobrze pamiętam. Więc nie muszę z nim walczyć. Plus dla mnie. Mam obozowanie, ale nie muszę na to odpoczywać. Więc na razie idzie bardzo dobrze. I odkrywam w tą stronę i eksploruję. Co my tu mamy?